Hej, witajcie na kanale Klaudia Inspiruje. Dzisiaj kolejny vlog ogrodowy, w którym pokazuję, jak zakładam ogródek od zera. I dzisiaj będziemy sobie pikować pomidory i papryki. Tutaj mamy siewki pomidorów, które wysiewaliśmy w poprzednim filmiku. Mimo że siewki stały na parapecie południowym, na którym jest dużo słońca, niestety, kiedy powschodziły, było bardzo mało słonecznych dni i trochę się powyciągały. Ale to dobrze, bo dzięki temu będę mogła Wam pokazać, jak takie powyciągane sadzonki pomidorów przepikować do większych doniczek. Zaczniemy od pomidora bawole serce. Pomidory i papryki pikujemy do doniczek minimum P8, czyli o wymiarach minimum 8 na 8 na 8 cm. Doniczki do pełna wypełniamy substratem lub ziemią do upraw warzyw i owoców. I teraz, jeśli tak jak ja wysialiście pomidory do wielodoniczek, dobrze jest podważyć sobie je patyczkiem, na przykład od lodów. Wystarczy taki patyczek wbić z boku małej doniczki w wielodoniczce i podważyć sadzonkę, wtedy pięknie wychodzi razem z całymi korzeniami, co możecie zobaczyć tutaj na filmiku. Delikatnie chwytamy za łodygę i wyciągamy naszą sadzonkę. Jeśli Wasze pomidory też się powyciągały, to sadzimy je aż po liścienie, czyli te pierwsze liście, które wschodzą po wysianiu nasionka, czyli aż pod te pierwsze liście, które widzicie na filmiku. W ziemi robimy bardzo głęboki dołek, na przykład za pomocą kciuka, tak jak ja tutaj to robię, tak żeby cała prawie sadzonka nam się schowała, aż po te liście, które pokazywałam Wam wcześniej. Wpychamy ją delikatnie na sam dół, tak żeby głęboko siedziała, tak jak tutaj w ziemi. I teraz będziemy ją jeszcze dodatkowo przysypywać ziemią, tak żeby uzupełnić brakującą ziemię. I uwierzcie mi na słowo, w tamtym roku miałam tak samo i też tak zrobiłam. W tym miejscu po prostu zrobią się korzenie na łodydze, dzięki czemu też w sumie siewka się wzmacnia, bo ma więcej korzeni, więc też lepiej czerpie składniki odżywcze z podłoża. Ziemię dobrze uklepujemy, dosypujemy, tak żeby na pewno jej nie zabrakło, bo może się okazać, że po podlaniu będziecie mieli połowę doniczki, a tego nie chcemy. Chcemy, żeby ta siewka miała dużo ziemi do dyspozycji i tak powinna się prezentować po posadzeniu. Jak widzicie, wystają tylko same listki bez łodygi i tak to powinno wyglądać. Później, w późniejszym etapie te małe listki odpadną, to jest normalne i tym się nie przejmujemy. One po prostu w pewnym momencie żółkną i odpadają. Jest to naturalny proces i zupełnie nie ma się czym przejmować. Później siewka na pewno będzie dobrze dalej rosła. Tutaj mamy drugą posadzoną w ten sam sposób i tak robimy z każdą kolejną. Tutaj możecie zobaczyć, jak głęboko powinna być ona posadzona, porównanie siewki wyjętej z wielodoniczki i siewki posadzonej już w środku. Kiedy pomidory mamy przepikowane, układamy je na tacce, podstawce. Ja akurat mam podstawkę pod buty, to jest jakaś podstawka z Ikei i powiem Wam, że to się świetnie sprawdza, bo ona jest sztywna i później, jak już w późniejszym etapie podlewam sadzonki do podstawki, nie podlewam później z góry, tylko do podstawki, to z łatwością mogę chwycić wszystkie sadzonki, które są dość ciężkie, i wylać nadmiar do zlewu. Także polecam pod sadzonki używać na przykład podstawek pod buty, które są dość głębokie, żeby dobrze tam było wlać wodę. Popikowane pomidory bawole serce powinny wyglądać w ten sposób. Teraz je podlewamy. Najpierw po przepikowaniu podlewam je od góry, żeby ziemia oklapła i żeby ewentualnie tej ziemi dosypać, ale później będę już podlewać pomidory do podstawki, tak jest lepiej, ponieważ pomidory nie lubią podlewania po liściach i mogą im wtedy grozić różne choroby pomidorów, a kiedy robimy to do podstawki, minimalizujemy ryzyko, że poleje nam się woda po liściach. Po prostu wlewamy wodę do podstawki, i ta doniczka z ziemią nabiera, aż ziemia jest mokra z wierzchu i wtedy wylewamy nadmiar wody i mamy podlane pomidory. Z pomidorem malinowym warszawskim robimy identycznie, wszystko wygląda tak samo i tak samo je pikujemy do doniczek P8. Przepikowane pomidory malinowe postawię sobie obok pomidorów bawole serce. Teraz będę pikować pomidory koktajlowe. Zobaczcie, że są dużo niższe i dużo mniejsze niż pomidory warszawskie i bawole serce. Pomidorki koktajlowe najpóźniej powschodziły i wzeszły akurat kiedy było dużo słońca, więc też się tak nie powyciągały. Natomiast mimo wszystko będę je sadzić aż po liścienie, tak samo jak poprzednie
pomidory. Z tą różnicą, że dołek będę robić krótszy, tak żeby nie był aż po same dno doniczki. Przypominam, że są to pomidory koktajlowe Pokusa i tak jak poprzednie pomidory, po przepikowaniu ustawiam je na podstawce i podlewam wodą. I zaraz zabierzemy się za pikowanie papryki, ale pokażę Wam jeszcze, jak wszystkie nasze rozsady wyglądają. Słuchajcie, poziomki niestety nie wzeszły, trudno, ale sałata, kalafior, kapusta i papryki pięknie powschodziły, pięknie się rozwinęły. Sałata, kalafior i kapusta już chcą trafić do gruntu, ale słuchajcie, jeszcze nie uzupełniłam skrzyń ogrodowych do końca, więc muszą jeszcze dosłownie kilka dni wytrzymać. Mam nadzieję, że wytrzymają. Seler też powschodził, zapomniałam powiedzieć, i też ładnie rośnie. Mogłabym jeszcze chwileczkę poczekać z przesadzaniem, pikowaniem papryki, ale słuchajcie, one rosną zaraz koło kalafiora i kapusty, które są wysokie i robią cień, więc zaraz i papryki by mi się powyciągały. Także teraz już je popikuję. Zacznę od papryki California Wonder. Papryki najlepiej jest pikować, kiedy już mają przynajmniej 2 liście właściwe, czyli nie te pierwsze 2 listki, czyli liścienie, ale już takie liście właściwe powyżej tych liścieni. Ja popikowałam niektóre sadzonki tylko z liścieniami, ale to nic nie szkodzi, też się przyjmą i też będą dalej się ładnie rozwijać. I kochani, papryki tak samo jak pomidory, aż po liścienie pikuję sobie do ziemi. Niczym się to, słuchajcie, nie różni, wszystko robimy tak samo. Papryka z marketu też mi powschodziła, więc ją również pikujemy do większych doniczek. Pozostałe rozsady będę sadzić bezpośrednio do gruntu, więc zabieram je z powrotem na parapet i podlewam jeszcze oczywiście rozsady papryki, tak samo jak pomidorów, i również ustawię je na parapecie południowym, słonecznym. Tutaj możecie zobaczyć rozsady papryki i pomidora koktajlowego już na parapecie. Obok rośnie sobie lawenda, wysiałam ją, mam nadzieję, że ładnie wyjdzie. Tutaj pomidor bawole serce i pomidor malinowy warszawski. Pięknie rosną. I na koniec Wam jeszcze pokażę. Zobaczcie, pomidor warszawski, malinowy jest taki, ma takie liście gładkie, a tutaj bawole serce ma już takie postrzępione z takimi dość zaostrzonymi końcówkami. Natomiast Pokusa koktajlowy ma bardzo podobne do bawolego serca, ale bardziej zaokrąglone. Ten, kto oglądał moje wcześniejsze filmiki, wie, że wyciągnęłam z papryki takiej kupionej w markecie nasiona i je wysiałam. I słuchajcie, one też pięknie wschodzą, tak jak papryka California Wonder, tylko troszeczkę później. W tym filmiku to już na tyle, mam nadzieję, że Wam się spodobał. Jeśli tak, zachęcam do zasubskrybowania mojego kanału i zostawienia łapki w górę. Planuję nagrywać więcej filmików z tematyki ogrodowej, więc zapraszam. No i co, do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!